Wszyscy mówią, że Kolumbia jest tania, ale ile w tym prawdy? Dzisiaj pokażę Wam normalny dzień mojego życia w Kolumbii. Prawdziwe ceny jedzenia, usług i codziennych wydatków bez koloryzowania. I powiem Wam szczerze, kilka rzeczy naprawdę mnie zaskoczyło. A na końcu tego filmu pokażę Wam coś, czego nie zobaczycie na wielu vlogach. Odwiedzimy konkretną nieruchomość na sprzedaż i zdradzę Wam, ile dziś kosztuje mieszkanie nad samym Morzem Karaibskim. Okej, dobra, przyjechaliśmy do centrum handlowego z moją koleżanką, która będzie dzisiaj ze mną trenować. Będzie moją trenerką, zobaczcie jaka jest przypakowana. Idziemy na chwilę na kawę i zaraz będziemy wchodzić na siłownię, także pokażę Wam mniej więcej jak wygląda siłownia i opowiem ile to kosztuje. A także pokażę później ceny w sklepach z odzieżą, do których zajrzę. Też sobie chcę kupić akurat koszulkę, więc skorzystamy z okazji i pokażemy jakie są ceny. Wejdziemy na chwilkę do tego sklepu. Buenas. Zobaczmy, koszulka taka zwykła, London, 89 000 pesos, czyli 90 polskich złotych mniej więcej. Pamiętajcie, teraz przelicznik jest bardzo prosty, ponieważ 1000 pesos to jest 1 złotówka mniej więcej, także łatwo jest to przeliczyć. Zobaczmy taką koszulkę, 129, 300 zł za taką koszulę z krótkim rękawem. Czerwona, jeszcze bardziej wyszukany kolor, 350. Nautica, no to jest niby dobra marka Nautica, ja osobiście się aż tak nie znam, jeżeli wy wiecie lepiej, to wrzućcie, napiszcie w komentarzach proszę, co się nazywa Pingwin. ¿Qué precio tiene esas bermudas? Esa está 270, la que tienes en la mano. 270? 270 zł za takie spodenki do pływania. O, Nati nie chciała wejść, bo powiedziała, że zostanę skrzyczany za to, że nagrywam ceny. Nati nie chce być na vlogu, stresuje się mimo iż jest popularną modelką i Miss Kolumbii. ¿Tú eres Miss de qué? ¿De Santa Marta o de Colombia? Usted Miss de Santa Marta. Okay. Año 26. 2026, a okej. Czyli w 2024-2025 Nati była Miss Santa Marta. Yeah. Wow, zobaczcie, Miss Santa Marta, rozumiecie? Zatem SmartFit, w którym się obecnie znajdujemy, to w tym momencie największa sieciówka nie tylko w Kolumbii, ale również w całej Ameryce Łacińskiej. Mają oni głównie swoje siedziby w Brazylii, Meksyku, Kolumbii, ale również Republika Dominikany, Gwatemala, Argentyna i wiele innych państw. A w tym momencie karnet kosztuje 130 zł i na taki karnet możecie wchodzić na jakąkolwiek siedzibę w jakimkolwiek miejscu. Dobra, po ciężkim treningu zrobionym tutaj z koleżanką myślę, że pora na jakiś dobry, pożywny obiad. Pokażę Wam coś lokalnego, bo nie ma sensu tutaj pokazywać jakichś miejsc bardzo fancy, tylko po prostu zwykły obiad w takiej lokalnej knajpie. Przy okazji mamy szczęście i trafiliśmy na lokalnego piosenkarza. No i tak wygląda menu w tej restauracji. Pamiętajcie, że ucinacie tylko 3 zera i to jest praktycznie cena w polskich złotych. Ale w Kolumbii jest bardzo tutaj też popularne to, że są takie dania dnia, więc zamówiłem jedno z nich za 18 zł. No i tak to danie wygląda. Jest to noga z kurczaka, widzę, że kawałek piersi też dostałem jakby, żeby więcej tej proteiny było. Jest też porcja ryżu, fasola, sałatka, do tego jakaś lemoniada, no i jeszcze wcześniej dostałem zupę. Zobaczcie, pod tym kawałkiem kurczaka schował nam się jeszcze ziemniak. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando iba a pasar la lista y ella no estuvo presente. Jak widzicie, poza obiadem miałem też okazję posłuchać lokalnych artystów, no i poznać 2 nowych przyjaciół, co kosztowało mnie 2 kości z kurczaka. Jako iż sam poszukuję koszulki, to też wejdę do kilku jeszcze sklepów, żeby móc Wam coś pokazać. Tutaj jest niby napisane, że są promocje. Sklep wygląda całkiem fajnie, jest to marka kolumbijska dosyć znana. Ale jak widzicie, bermudas, czyli krótkie spodenki,
Tu jest napisane 179, to chyba jakieś inne, a te tutaj kosztują na przykład 219, czyli 220 zł za takie spodenki kolumbijskiej marki. A tutaj mamy niby 50% zniżki, no i sami zobaczcie, takie spodenki krótkie 180 zł. Ja bym porównał tą markę do jakichś marek typu Zara, czy też Bershka, czy H&M, jeżeli chodzi o Polskę. Koszule z krótkim rękawem, niby wszystko napisane, że jest po promocji. 250 zł materiał, no. I na wejściu mamy taką ładną koszulę z długim rękawem, fajny kolor błękitny. 270 zł, no i ta koszula nie jest przeceniona. Także jak sami widzicie, jeżeli chodzi o ubrania, to rynek polski jest tutaj zdecydowanie mocno konkurencyjny. W Polsce możemy kupić naprawdę dużo fajnych ciuchów za przystępne ceny, szczególnie jak są zniżki. Gdybyście chcieli oryginalną koszulkę reprezentacji Kolumbii, to jest to cena niespełna 500 zł. Tu jeszcze mamy chyba strój Kolumbii na obecnie nadchodzący mundial. ¿Qué precio tiene esta camiseta? 380. Oh, esa es del mundial. A, okej. 380. To jest ta marka, która osobiście najbardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o kolumbijskie marki. Arturo Calle. Mają całkiem fajne ubrania dla mężczyzn. Hola, gracias. Ceny, jak widzicie, 69 zł za takie no najzwyklejsze polówki. Premium 89. Wszedłem na chwilkę do odpowiednika polskiego Obi czy Castoramy. Ceny i chciałem wam jeszcze pokazać tutaj ciekawostkę na dziale z rzeczami dla samochodów, a mianowicie płyn do spryskiwaczy. Zobaczcie, tak mały płyn do spryskiwaczy wielkości litra kosztuje z kartą stałego klienta 12 zł, cena normalna to 14, a jeżeli już chcecie kupić duży płyn do spryskiwaczy, to cena 46 zł. Najtańszy 37. Jeżeli się nie mylę, to obecnie w markecie Obi na przykład tego typu płyn kosztuje około dyszki. Więc gdybym się mylił, to napiszcie w komentarzach. Dobra, moi drodzy, jest to dobry moment na to, wypić sobie kawę. Muszę wam się przyznać, że ja się stałem fanatykiem kawy tutaj w Kolumbii. Jak spróbowałem kolumbijską kawę po raz pierwszy, to naprawdę się w niej zakochałem, bo wcześniej w Polsce mieszkając jeszcze, no nie byłem jakimś wielkim, zagorzałym fanatykiem kawy. Piłem ją od czasu do czasu, słabą, jakieś tam cappuccino, max jednodziennie i tyle, aż przyprowadziłem się do Kolumbii. No i powiem wam, że codziennie przynajmniej 2 kawy wjeżdżają. Tutaj jest Café Costa, jedna z najfajniejszych obecnie kawiarni, jedna z moich ulubionych. I jeżeli chodzi o ceny, to americano, czyli zwykła czarna kawa 6,50, espresso 6 zł. Jak widzicie, podwójne espresso 8 i cappuccino, na przykład jakieś waniliowe 11, flat white mój ulubiony, którego właśnie zamówiłem 9 zł. Także z pewnością jakoś Kolumbia słynie z produkcji kawy i jest jednym z największych eksporterów kawy na całym świecie, to te ceny tego napoju w tym państwie są jednak dużo niższe niż w Polsce. W drodze do domu zajechałem na stację benzynową. Full corriente, por favor. ¿Cuánto vale un galón en este momento? Está en 15.460 pesos. Czyli 1 galon kosztuje w tym momencie 15 ponad prawie 16 tysięcy pesos, czyli prawie 16 zł. Galon to prawie 4 litry, czyli jest to cena około 4 zł za litr. Jak sami widzicie, benzyna jest wciąż tania w tym państwie, jednakże, czyli w 2019 lub 2020 roku, to ceny benzyny były dwukrotnie niższe. W tamtym momencie dosłownie litr benzyny kosztował około 2 zł z groszami. Także zatankowaliśmy w tym momencie 6 galonów niespełna za 90 zł. Jeszcze taka ciekawostka, porównując stacje benzynowe w Polsce i tutaj w Kolumbii, jak widzicie, samochód podjeżdża na stację i zawsze stoi osoba, która ci otwiera bak i ci tankuje samochód. Także tak naprawdę nawet nie musisz wysiadać z pojazdu, by zatankować. Zrobimy jeszcze szybki przystanek w Farmatodo, czyli odpowiedniku polskiego Rossmana. Myślę, że tutaj ważnym aspektem jest też pokazać wam, jak wyglądają te sklepy i jakie są w nich ceny. To są rzeczy, których normalnie vlogerzy nie pokazują, bo raczej są skupieni na aspektach turystycznych. I spójrzcie, tutaj ciekawostka, na przykład maszynki do golenia Gillette. Zobaczcie sami, jakie to są ceny. To są ceny granica, jak widzicie, 50, 130. To są produkty zapewne, które są sprowadzane z Europy. Dlatego są one tutaj znacznie droższe.
pasty do zębów. No Colgate jest jeszcze w przystępnej cenie, nawet za 8 zł 700, tutaj 20, ale jak już spojrzycie na przykład na Colgate czy Listerine do płukania ust, to 21. A ten jest znowu droższy. W ogóle niesamowitym fenomenem w Kolumbii jest to, że ilekroć przychodzę do tych sklepów, powiedzmy raz na miesiąc czy dwa, to te ceny zazwyczaj są coraz to wyższe. Ostatni raz to kosztowało 30, teraz kosztuje już 35. Także takie kosmiczne skoki cen o dosłownie kilka złotych, jakby to przeliczyć na polskie, są tutaj zupełnie na porządku dziennym. Nivea 26 zł za taką Niveę. Napiszcie proszę w komentarzu, jaka jest cena w Polsce. Jesteśmy już w okolicach centrum. Wejdziemy jeszcze do jednego supermarketu, by pokazać wam jakieś ceny żywności. Do takiego tańszego. Tutaj są dwie sieciówki. Jedna to D1, czyli D1, a druga to Ara. O Arze wspomniałem w jednym z moich poprzednich vlogów na temat, jak naprawdę wygląda życie w Kolumbii. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia tego vlogu. Jest bardzo interesujący. No i tam przewija się Ara, gdzie też wspominam, iż jest to odpowiednik polskiej Biedronki. Są nawet produkty importowane prosto z Polski, a tutaj w D1 mamy bardzo podobne produkty w dobrych cenach w porównaniu z innymi supermarketami, sieciówkami w tym państwie. Ale przyrównajmy to do naszych polskich produktów, na przykład taki ser żółty szwajcarski 10 zł i to jest 140 gramów w plasterkach. Serek brie na przykład, który nie jest tutaj zbyt popularnym jedzeniem, to już jest cena, o widzicie, zresztą sami jest znaczek Unii Europejskiej, no i to od razu automatycznie powoduje, że taki ser kosztuje 13 zł, więc jest znacznie droższy niż w naszym kraju. Mleko najtańsze, jakie możecie kupić, kosztuje ono 3 zł 40 groszy, 900 ml, ale powiem wam, że jeżeli już pójdziecie do innego supermarketu, to takie mleko kosztuje około 7 polskich złotych. Jajka, myślę, że to też bardzo ważny produkt. I takie opakowanie 12 jajek kosztuje 7 zł. Tutaj mamy masło 10 ponad już złotych. Takie masło jest tak najtańsze, jakie możecie tutaj zdobyć w tym państwie. Inne będą kosztowały w granicach 17 czy 18 nawet złotych. O, spójrzcie, tutaj znaleźliśmy takie same koszulki jak tam w sklepie. Wygląda jak oryginał. W sumie bardzo fajna jakość, jak się dotyka, naprawdę nie czuję różnicy. Oczywiście pewnie wielu z was powie, że to nie jest absolutnie oryginał, ale przysięgam wam, że wszystkie takie koszulki, które mam, to one się trzymają przez lata i się nie psują. Teraz zapytamy o cenę. Amigo, ¿cuánto vale esta camiseta? 60. 60. Widzicie? 60, a jeszcze pewnie jak się potargujecie, to sprzeda wam tą koszulkę za 40. Także różnica jest kosmiczna. No i uwaga, w tym momencie udamy się do jednej z najlepszych dzielnic miasta Santa Marta w linii brzegowej morza. Te białe budynki, które widzicie naprzeciwko, właśnie tam znajduje się mieszkanie, które w tym momencie jest do sprzedania i które będziemy mieli zaraz okazję obejrzeć. Przyjechaliśmy zatem do budynku, który znajduje się naprawdę 3 minuty spacerem od mariny. Marina jest dokładnie tam, po linii prostej. Tutaj się buduje teraz nowy obiekt, jak widzicie, bardzo nowoczesny. Ten budynek nie jest już budynkiem nowym oczywiście. Mieszkanie to posiada 2 miejsca parkingowe, czy też jedno, ale podwójne, więc jak najbardziej można zostawić samochód. Jest to większe mieszkanie trochę, ponieważ ma 120 m2, stąd też miejsce parkingowe jest podwójne, w razie gdyby ktoś posiadał 2 samochody. A teraz przejdziemy do środka. Wygląda na to, że nie ma chyba światła, chyba są wyłączone korki. Tutaj mamy kuchnię. Kuchnia wygląda tak. Z kuchni przechodzimy do takiego pomieszczenia, w którym się robi porządki. Tutaj mamy jeszcze przestrzeń obok, ewentualnie na umieszczenie prania i tak dalej. W Kolumbii jest bardzo popularne w ogóle to, że jak ludzie mają duże mieszkania, to zatrudniają specjalną osobę, która w ogóle mieszka często z nimi w tym samym mieszkaniu, po to tylko, żeby gotowała, sprzątała. Tutaj mamy przestrzeń na salon. Widok, no nawet damy radę zobaczyć kawałek morza. Niestety właśnie wybudowali tutaj nowy budynek, który nieco nam zasłonił ten widok na morze, ale jeszcze wciąż fragment morza możemy stąd zaobserwować. Tak, tutaj tylko ubikacja mała.
Inna ciekawostka, w Kolumbii robią bardzo dużą ilość łazienek w apartamentach, czyli jeżeli mieszkanie jest nawet na tyle małe, że ma tylko 2 pokoje, to w takim mieszkaniu potrafią być, no minimum są 2 łazienki. W przypadku tego mieszkania, które ma 120 m2, wydaje mi się, że będą tutaj 4 łazienki. Jak widzieliście, już mieliśmy obok kuchni przestrzeń na jedną. Tutaj mamy ubikację. Tutaj mamy kolejny pokój, jak wspomniałem dopiero co, z łazienką ponownie. I wyjście na balkon. Taki mamy widok z balkonu. Sami spójrzcie, tutaj macie hotel Hilton położony w samym centrum Santa Marty. Rzut beretem do mariny. Zaraz za Hiltonem praktycznie jest jeszcze jeden budynek duży i marina, a następnie cały ten główny deptak, na końcu którego jest port. Ten budynek jest na przykład w pierwszej linii brzegowej. Tam można zaobserwować morze. Zrobimy zoom. Nawet mamy statek na morzu. A jak wejdziemy dalej, to mamy jeszcze jeden pokój z łazienką oczywiście. I jeszcze jeden pokój. Uwaga, tutaj wielka niespodzianka z łazienką. Także łącznie ile naliczyliśmy już tych łazienek? Chyba... Jak widzicie, bardzo fajna przestrzeń. Mamy basen, który jest ogromny w tym budynku, naprawdę można z niego korzystać aż do godziny 9 wieczorem, co jest rzadkością tutaj w Kolumbii. Normalnie zamykają te baseny około 7-8 wieczorem. Jak widzicie, ludzi za wiele też nie ma. Dzisiaj jest sobota i godzina prawie 6. Mamy też małą siłownię. Nie jest ona jakaś nadzwyczajna, ale jest. I tutaj przestrzeń, w której możemy robić na przykład grilla, czy sobie po prostu usiąść towarzysko, puścić muzykę. No, mieliście okazję zobaczyć takie mieszkanie. Jak wspominałem, ma ono około 120 m2. No i teraz najważniejsze, jaka jest cena takiego mieszkania w Kolumbii? Cena to w tym momencie 620 milionów pesos. Do negocjacji myślę, że spokojnie tutaj właściciel zszedłby do ceny 600, a może mniej. Jest to na polskie złote około 600 tysięcy polskich złotych. Pamiętajcie, że Santa Marta jest miastem prawie półmilionowym, turystycznym, położonym nad całym Morzem Karaibskim i mocno rozwijającym się. Wiele ludzi tutaj przyjeżdża turystycznie, nie tylko z Kolumbii, ale z całego świata. I możecie sobie też przyrównać tą wartość mniej więcej do polskiego rynku nieruchomości, który jak wiemy dziś po pandemii te ceny poszły kosmicznie do góry i jest bardzo, bardzo drogi. Wydaje mi się, że w Polsce tego typu mieszkanie kosztowałoby minimum 2 razy więcej. A teraz, podziwiając piękny zachód słońca nad mariną, przenosimy się kilka dni wstecz, gdy miałem przyjemność poznać naszego gościa specjalnego tego odcinka, który zamieszkuje obecnie miasto Medellin. Jest z nami Patryk. Witam bardzo serdecznie. I korzystając z okazji, chciałem się Patryka zapytać właśnie, jak widzi temat cen tutaj w Kolumbii, bo przed chwilą poruszyliśmy ten temat. Także Patryku, co sądzisz o cenach i życia w tym państwie? Cenię przede wszystkim, jak klimat nie najgorszy, jest bardzo fajnie, sympatycznie, ale no można to porównać trochę z Europą, bo niektóre produkty będą wyglądać podobnie cenowo. I życie też, jeżeli ktoś chce żyć na tym dobrym poziomie. Tak, ale jakbyśmy tak przeanalizowali ogólnie na przykład ceny wynajmu mieszkania, ceny takich codziennych zakupów, jakieś jedzenie na mieście, siłownia i tak dalej, to powiedziałbyś, że jest porównywalnie do Polski, do Europy, czy jest taniej? Myślę, że tak, ale pewne rzeczy są dużo tańsze, dużo lepsze z tego względu, że po prostu tańsza siła robota. Jak w boksie na przykład wynajmuję najlepszego trenera w kraju, do boksu robi mi tarczę, nie dość, że robi 3-4 razy więcej, to jeszcze kasuje 2-3 razy mniej niż w Europie, jeżeli chodzi cenowo. A tak, bo tu taka ciekawostka, bo Patryk w ogóle jest zawodowym bokserem, prawda? Znalazłeś się w Kolumbii tutaj, żeby boksować. Tak. Chciałem w Polsce też boksować, bo wcześniej boksowałem w Azji. W Azji też miałem walki. Chciałem po prostu w swoim kraju też się rozwijać, ale nie było takich warunków. Wszystko poszło w MMA, które wygląda fajnie, jest na fajnym poziomie, a boks trochę umarł tak samo i chłopaki z czołówki się wypowiadali, także... No proszę, to też jest ciekawe, że wybrałeś właśnie taki kierunek jak tutaj Kolumbię, nie? Bo to jest tak. taki dosyć egzotyczny kierunek, szczególnie jeżeli chodzi o taką dyscyplinę sportu, jaką jest akurat boks. Czyli z tego wyciągam taki wniosek, co mówisz, że serwisy tutaj w Kolumbii, typu na przykład wynająć trenera, który jest to tańsze niż w naszym państwie, aczkolwiek jeżeli chodzi o
wynajem, jakieś tam codzienne zakupy w supermarkecie i tak dalej, to te ceny są jednak dosyć europejskie dzisiaj. Dosyć porównywalne, w restauracjach tak samo, ale myślę, że to jest wynik inflacji i tego, co się dzieje na świecie, także jest to normalne, cały świat drożeje. No, to widzisz. Fajnie, że nam się udało odbyć taką krótką rozmowę, jest to ciekawe. I mamy tutaj świadka, który obecnie mieszka w Medellin. Przesuniemy się do Pan chce Tak, przejechać. mogę tylko dodać, że wybrałem tą aglomerację z tego względu, że bardzo fajnie rozwinięte miasto i pogoda jak dla mnie perfekcyjna, bo w Azji, w Tajlandii było dla mnie za gorąco. Strasznie się odwadniałem, lądowałem w szpitalu na kroplówkach, żeby mnie uratowali, bo do walk zbijaliśmy tam po 7 kilo. No proszę, to tutaj mógłbyś mieć podobny problem, jeżeli byś mieszkał na co dzień w Santa Marta, mi się wydaje, nie? Bo też jednak ten klimat jest dosyć Myślę, mocny. że przy moim lifestyle'u to na pewno, dlatego wybrałem Medellin, żeby też w tym klimacie się dobrze czuć. Nie? Każdy też inaczej się czuje, ja nie jestem synem Azjatów, żeby w takiej gorącej wypałach trenować. Jasne, dobra, dzięki wielkie Patryk za krótki wywiad. Fajnie? No i na podsumowanie tego odcinka jestem bardzo ciekaw Waszej opinii po tym, co dziś zobaczyliście. Czy uważacie, iż Kolumbia jest państwem ekonomicznym? Co Was najbardziej zaskoczyło w cenach, czy też w innych aspektach życia w tym państwie? Proszę, dajcie znać w komentarzach i napiszcie również, co ewentualnie chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach. Do zobaczenia wkrótce.